Cześć, mam na imię Olek. Hej, jestem Marcin. Razem z moim bratankiem postanowiliśmy zbudować rakietę. Pieniądze ze zbiórki przede wszystkim przeznaczymy na drukarkę 3D. Zdecydowaliśmy, że będzie to drukarka Prusa Mini. Jakość druku, jaka oferuje, jest na bardzo wysokim poziomie oraz jest ona polecana dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z drukiem 3D, czyli w zasadzie dla nas to idealny wybór. Dodatkowo chcielibyśmy kupić również filament do tej drukarki, tak żebyśmy od razu mogli zacząć drukować swoje części. Drukarka 3D jest nam potrzebna do drukowania takich części jak lotki, czyli stateczniki, TVC, czyli Thrust Vector Control, oraz wszystkie systemy, komputery główne będą zamontowane na rusztowaniach, które będą wydrukowane właśnie z drukarki 3D. Nasza rakieta będzie nazywała się Neutrina. Jest to nazwa, którą wymyśliliśmy pewnego dnia, rozmawiając o niczym. Będzie miała około 70 cm wysokości oraz 1,5 kg wagi. Ustaliliśmy sobie taki limit wagi, bo oglądając filmiki na YouTubie, w jaki sposób inne osoby tworzą swoje własne silniki do rakiet, no to przeważnie ten ciąg wynosił właśnie około 1,5 kg, także nie chcielibyśmy tego przekraczać i na pewno wyrobić się do tej górnej granicy. Aktualnie opracowujemy własną mieszankę paliwową, gdyż zdecydowaliśmy się, że będziemy budować silniki po swojemu. Zbudowaliśmy stanowiska testowe, które pozwolą nam testować silniki oraz Thrust Vector Control, czyli to nasze TVC. Przygotowaliśmy sobie stanowiska testowe do właśnie tych silników, tak żebyśmy mogli wszystko dobrze przetestować na sucho, a dopiero później montować te wszystkie części do naszej rakiety. Będzie to system spadochronów, który w momencie, gdy rakieta dotrze na jakąś tam swoją wysokość, jeszcze nie wiemy jaka to będzie, bo pod to musimy przygotować właśnie silnik, ale gdy rakieta dotrze do tak zwanego apogeum i czujniki wykryją, że zaczyna spadać, wtedy nastąpi wystrzał spadochronu. Tutaj jeszcze nas czeka oczywiście opracowanie własnego systemu do spadochronów. No i rakieta wystrzeli te spadochrony i powinna bezpiecznie sobie wylądować. To jest bardzo dobre pytanie, bo sami jeszcze tego nie wiemy. Dopiero co właśnie opracowujemy nasze silniki, ale chcielibyśmy, żeby to było około 100-200 metrów. Jesteśmy młodzi, jesteśmy ambitni i będziecie mieli realny wpływ na to, jak nasza rakieta będzie wyglądać. Chcielibyśmy, żeby wszystkie dane, jakie tylko spłyną z naszych czujników, były publicznie dostępne na naszej stronie internetowej, tak żeby po każdym locie dana osoba mogła sobie tam wejść, zobaczyć jak wyglądały takie odczyty na takim realnym przykładzie, a nie jakimś zasymulowanym, i żeby, nie wiem, ktoś ma ochotę coś sobie zasymulować, wymodelować, bardzo proszę, dane będą dostępne, można sobie korzystać do woli. Nasze poczynania można śledzić na naszych social mediach. Posiadamy Twittera, Instagrama. Mamy również własną stronę internetową, na którą gorąco wszystkich zapraszamy. Staramy się ją przygotować jak najlepiej, żeby w jak najprostszy sposób można było odbierać przygotowane przez nas informacje. Mamy tam na przykład przeglądarkę własnych projektów 3D, jakie tworzymy, wraz z dodatkowym opisem, w jakim celu są one wykorzystywane. Oraz posiadamy również Discorda, na którego też zapraszamy. Możemy tam na bieżąco odpowiadać na wszystkie pytania, jakie ktoś posiada, także śmiało wbijać i będziemy mogli podyskutować. Jeżeli ktoś ma również ciekawe pomysły, które chciałby nam podrzucić, to też zapraszamy. Co w takim razie po neutrinie? Zobaczycie.